która szybkozłączka jest najlepsza. Testowałem już, ile wytrzymają i jak się nagrzewają, a w tym filmie sprawdzę spadki napięć i rezystancję. Sprawdzę oryginalne Wago i dużo tańsze odpowiedniki. Zrobię 3 testy i zobaczymy, jakie będą wyniki oraz jakie będą różnice w sposobie testowania. Zaczynamy! Typowy układ do wyznaczania rezystancji. Mierzę prąd i spadek napięcia. Ale na początek rezystancja samego kabla. Będę ją później odejmował. Mamy rezystancję kabla, przejdźmy do złącza. Zwróćcie uwagę na różnicę w natężeniu prądu. To natężenie także zależy od złączki. Na początek oryginalne Wago. Teraz oryginalne Wago z klapką. Pora na 3-krotnie tańszy zamiennik Wago. I jeszcze najtańszy zamiennik Wago z klapką, jaki znalazłem. A dla porównania tania złączka przelotowa. Takie testy mogą być obarczone dużym błędem. Dlatego powtórzę, mierząc tylko cęgami. Zobaczymy, jak będą się różnić wyniki. Zaczynam od zamiennika z klapką. Teraz oryginalne Wago z klapką. Pora na 3-krotnie tańszy odpowiednik Wago. Oryginalne Wago. Teraz tania złączka przelotowa. Kontrolnie zobaczmy jeszcze złącze śrubowe. Mamy tu nawet mniejszą rezystancję niż sam kabel. Dlaczego? Z jednej strony inna metoda pomiaru, ale z drugiej to złącze też skraca kabel. W trzecim teście będzie pomiar blisko złączki, aby wyeliminować prawie całkowicie rezystancję kabla. Prawie to nie znaczy całkiem. Zobaczmy, co ta metoda nam pokaże. Na początek złączka przelotowa. Druga złączka to oryginalna Wago z klapką. I mamy tu wysoki wynik. Pora na odpowiednik Wago z klapką. Tu też mamy wysoki wynik. Teraz 3-krotnie tańszy odpowiednik Wago. I na koniec oryginalne Wago. A dla porównania złącze śrubowe. Wiemy, jaka jest rezystancja bez złączek i można o tą wartość skorygować wyniki. Wyniki macie w tabeli, a ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.